Witam Państwa bardzo serdecznie w Kościerzynie. Jesteśmy w Kościerzynie, bo powiedziałem w Kartuzach przy kolejce kartuzkiej, że pojedziemy do Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Właśnie zwiedzamy, właśnie w nim jesteśmy, ale co się dzisiaj działo i co będziemy robić, co robiliśmy w sumie, bo to już jest końcówka dnia, ale Wy zobaczycie go od początku, to już teraz, także... Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszej Kościerzyny sięgają czasów prehistorycznych. Archeologiczne wykopaliska potwierdzają obecność ludzką już w okresie neolitu, czyli około 5000 lat temu. Odkryte groby skrzynkowe oraz ślady kultury łużyckiej sugerują, że obszar ten był zamieszkiwany przez społeczności zajmujące się rolnictwem i hodowlą zwierząt. Na terenie dzisiejszej Kościerzyny odnaleziono również fragmenty ceramiki oraz narzędzia wykonane z kamienia i brązu, co wskazuje na rozwiniętą kulturę materialną dawnych mieszkańców. W epoce żelaza rejon ten był częścią kultury pomorskiej, a następnie kultury wielbarskiej, która wiązana jest z obecnością Gotów na Pomorzu. W okresie wpływów rzymskich od I do IV wieku naszej ery przez okolice Kościerzyny przebiegały szlaki handlowe, którymi transportowano bursztyn i inne towary do Cesarstwa Rzymskiego. Wskazują na to liczne znaleziska monet rzymskich oraz importowane ozdoby z brązu i szkła, odnalezione na stanowiskach archeologicznych w regionie. Osadnictwo na tym obszarze przetrwało przez kolejne stulecia. Znajdujemy się przed neobarokowym kościołem w Kościerzynie Świętej Trójcy. Proszę, dzień dobry. Zbudowane w 1914 roku, a zakończono budowę w 1917. Jest to ten kościół postawiony na miejscu dawnej drewnianej świątyni, a zaplanował budowę tej świątyni. Projektem świątyni zajął się Friedrich Hosfeld, znany niemiecki architekt. Nadał klasyczny styl budowli, która charakteryzuje się wysokimi wieżami, bogato zdobioną fasadą oraz witrażami przedstawiającymi sceny biblijne. Dobry. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Wnętrze świątyni zachwyca kunsztem wykonania. Zdobione freski, bogato rzeźbione ołtarze oraz organy o unikalnym brzmieniu przyciągają miłośników sakralnej architektury. Centralnym elementem wnętrza jest cudowny obraz Matki Bożej Kościerskiej, otoczony kultem od XVII wieku. Według miejscowej tradycji obraz ten miał uzdrawiającą moc i przyciągał pielgrzymów z całych Kaszub i Pomorza. Świątynia jest ważnym miejscem pielgrzymkowym, a coroczne uroczystości odpustowe ściągają tysiące wiernych. Oprócz funkcji religijnej, kościół pełni także rolę kulturalną. Odbywają się tutaj koncerty muzyki organowej i chóralnej, które podkreślają akustykę i piękno neobarokowej architektury. Znajdujemy się w sercu Kościerzyny na rynku kościerskim. Jest to zachowany układ urbanistyczny rynku historycznie z XIV wieku. Wokół mieściły się kamienice, a w nich budynki administracyjne, rzemieślnicze warsztaty i kupieckie stragany. W XVIII i XIX wieku tutaj cyklicznie odbywały się jarmarki i targi, które zrzeszały rolników i kupców z okolicy i regionu. A ten rynek jest jednym z najstarszych na Pomorzu. Kościerski rynek zachował swój historyczny układ urbanistyczny z XIV wieku, co czyni go jednym z najstarszych tego typu miejsc na Pomorzu. Wokół placu przez wieki funkcjonowały głównie budynki administracyjne, domy kupieckie oraz warsztaty rzemieślnicze. W XVIII i XIX wieku
Rynek był miejscem regularnych targów i jarmarków, na które przybywali kupcy i rolnicy z całego regionu. Centralnym punktem rynku jest XIX-wieczny, neogotycki ratusz, który został zbudowany w 1843 roku, zastępując starszą drewnianą konstrukcję. Budynek wyróżnia się charakterystycznym czerwonym klinkierem i ostrołukowymi oknami, nawiązującymi do stylu neogotyckiego. W czasie II wojny światowej ratusz pełnił funkcję niemieckiej siedziby administracyjnej, a po wojnie został odrestaurowany i zaadaptowany na potrzeby Muzeum Ziemi Kościerskiej. Dziś w ratuszu można podziwiać liczne eksponaty związane z historią miasta i regionu, w tym unikalne dokumenty z czasów średniowiecza, dawne narzędzia rzemieślnicze oraz rekonstrukcje dawnych wnętrz mieszkalnych. Na szczególną uwagę zasługuje również znajdujący się przed ratuszem pomnik Remusa, legendarnego bohatera kaszubskiej literatury, który symbolizuje ducha i niezłomność Kaszubów. Zaraz będzie kebab. Pierwsza pisemna wzmianka o Kościerzynie pochodzi z 1284 roku, gdy to książę pomorski Mściwój II nadał osadę Kosterina księżniczce Gertrudzie. Była to strategiczna lokalizacja umożliwiająca kontrolę nad ważnymi szlakami handlowymi łączącymi Pomorze z resztą Polski. W 1312 roku ziemia ta została przejęta przez Krzyżaków, którzy stopniowo umacniali swoje wpływy na tych terenach. Zakon krzyżacki wprowadził surowe prawo i rozbudował lokalną administrację, co przyczyniło się do wzrostu znaczenia Kościerzyny jako ośrodka gospodarczego i wojskowego. W 1346 roku nastąpiła lokacja wsi Kościerzyny na prawie chełmińskim, co oznaczało większą autonomię mieszkańców oraz nadanie im przywilejów podatkowych i handlowych. Osada zaczęła się rozwijać, a wokół rynku powstały pierwsze drewniane zabudowania, głównie domy rzemieślników i kupców. W 1398 roku wieś uzyskała prawa miejskie, co pozwoliło na intensywny rozwój handlu i rzemiosła. Powstały pierwsze cechy rzemieślnicze, a miasto stało się ważnym ośrodkiem handlu na Pomorzu. Kościerzyna czerpała korzyści ze swojego położenia na przecięciu szlaków handlowych, a mieszkańcy zajmowali się m.in. kowalstwem, garncarstwem i tkactwem. Jednak okres panowania Krzyżaków nie był spokojny. Mieszkańcy Kościerzyny wielokrotnie sprzeciwiali się ich surowych rządom, a w 1440 roku miasto przystąpiło do Związku Pruskiego, to znaczy organizacji zrzeszającej miasta pragnące uniezależnić się od zakonu. Po wybuchu wojny trzynastoletniej w 1454 roku Kościerzyna stała się miejscem starć między wojskami polskimi a krzyżackimi. Ostatecznie, po zawarciu drugiego pokoju toruńskiego w 1466 roku, miasto wróciło do Królestwa Polskiego, otwierając nowy rozdział w swojej historii. Stała się siedzibą starostwa i mogła zacząć się rozwijać pod panowaniem korony Królestwa Polskiego, stając się ważnym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym regionu. Wprowadzono nowe regulacje prawne, a także zaczęto organizować targi i jarmarki, które przyciągały kupców z różnych części kraju. W XVI wieku Kościerzyna była zamieszkiwana przez rzemieślników, kupców i rolników. W XVII wieku miasto doświadczyło licznych pożarów, przemarszów wojsk oraz epidemii, co spowodowało znaczne zmniejszenie liczby ludności. Najbardziej wyniszczający dla miasta był potop szwedzki, podczas którego Kościerzyna została splądrowana, a wielu mieszkańców zginęło lub musiało opuścić swoje domy. Po ustaniu działań wojennych rozpoczęto odbudowę miasta, choć liczba ludności nie wróciła do wcześniejszego poziomu. W XVIII wieku miasto zaczęło się powoli odbudowywać, ponownie przyciągając kupców i rzemieślników. Wprowadzono reformy administracyjne, które miały usprawnić zarządzanie Kościerzyną. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego okresu było pojawienie się nowych inwestycji w infrastrukturę miejską, takich jak budowa nowych dróg i wzmocnienie wałów obronnych.
Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie to jeden z najważniejszych obiektów sakralnych w regionie. W czasie II wojny światowej kościół został częściowo uszkodzony, ale szybko podjęto działania renowacyjne. Ten kościół został zbudowany w 1892 roku, a ukończono budowę w 1894. W 2 lata został zbudowany i na początku był to kościół oczywiście, że ewangelicki, a po II wojnie światowej stał się on kościołem katolickim. Jest on stworzony oczywiście w stylu neogotyckim. Poprzedni był w neobaroku. Ten jest w neogotyku. Oczywiście charakteryzują to łuki, sklepienia i czerwona cegła. Był dobry. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Kościerzyna znalazła się pod panowaniem pruskim. Miasto, podobnie jak inne miejscowości Pomorza, zostało objęte polityką germanizacyjną, której celem było wyeliminowanie polskiej i kaszubskiej tożsamości narodowej. Prusacy narzucili nowe przepisy administracyjne, które miały na celu zniemczenie miejscowej ludności, a język niemiecki stał się oficjalnym językiem urzędowym. Mimo represji, Kościerzyna stała się ważnym ośrodkiem kaszubskiego oporu kulturowego. W XIX wieku, w okresie intensyfikacji germanizacji, nastąpił rozwój gospodarczy miasta, powstały liczne zakłady rzemieślnicze i handlowe, a infrastruktura transportowa została znacząco rozbudowana. Między innymi otwarto połączenie kolejowe, które umożliwiły szybszy transport towarów i ludzi. Jednym z kluczowych wydarzeń tego okresu było powstanie Towarzystwa Czytelni Ludowych, które propagowało polską literaturę i język wśród mieszkańców. W 1899 roku założono kaszubskie czasopismo Gryf, które odgrywało ważną rolę w podtrzymaniu tożsamości narodowej. Powstał także Dom Kaszubski Bazar, będący miejscem spotkań działaczy patriotycznych i społecznych. Ruch narodowy w Kościerzynie intensyfikował się pod koniec XIX wieku, gdy działacze kaszubscy, tacy jak Aleksander Majkowski, zaczęli szerzej promować kaszubską kulturę i ideę odrębności narodowej. Działania te spotkały się z represjami ze strony władz pruskich, które starały się ograniczyć działalność polskich organizacji społecznych. Mimo to Kościerzyna w okresie zaborów pozostała jednym z najważniejszych bastionów polskości na Pomorzu. Dzięki działalności Aleksandra Majkowskiego i Towarzystwa Młodokaszubów miasto odegrało kluczową rolę w zachowaniu kaszubskiej tożsamości narodowej. Majkowski, lekarz, pisarz i działacz społeczny, był jednym z głównych animatorów odrodzenia kaszubskiej kultury na przełomie XIX i XX wieku. Jego dzieło Życie i przygody Remusa stało się kanonem kaszubskiej literatury i symbolem walki o zachowanie tożsamości kaszubskiej. Kościerzyna od zawsze była ważnym centrum kaszubskiej kultury, skupiając artystów, literatów i działaczy społecznych. To tutaj organizowano liczne festiwale, spotkania i konferencje, które przyczyniły się do popularyzacji języka kaszubskiego i tradycji regionu. W mieście działa wiele stowarzyszeń kulturalnych i patriotycznych, które podtrzymywały lokalne obyczaje i dbały o edukację w duchu kaszubskiej tożsamości. W XX wieku Kościerzyna stała się jednym z najważniejszych ośrodków badań nad kulturą kaszubską. Powstały tu publikacje naukowe, zbiory etnograficzne oraz archiwa językowe, które stanowią dziś cenny materiał dla badaczy. Miasto nieprzerwanie promuje kulturę kaszubską poprzez działalność muzeów, domów kultury
oraz organizacji tradycyjnych kaszubskich jarmarków i festiwali folklorystycznych. Obecnie Kościerzyna pełni funkcję ważnego ośrodka akademickiego i edukacyjnego dla przyszłych badaczy i nauczycieli języka kaszubskiego. W mieście znajdują się liczne instytucje wspierające rozwój i ochronę dziedzictwa kaszubskiego, a język kaszubski nadal jest żywy, zarówno w codziennej komunikacji mieszkańców, jak i w edukacji oraz sztuce. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Kościerzyna przeżywała dynamiczny rozwój gospodarczy i kulturalny. Powstały nowe zakłady rzemieślnicze oraz rozwinęła się infrastruktura miejska. W latach 20. XX wieku powstało kilka nowych szkół oraz instytucji kulturalnych, które podkreślały znaczenie regionu w kultywowaniu tradycji kaszubskich. Według starej kaszubskiej legendy, dawno temu okolice dzisiejszej Kościerzyny były nękane przez ogromnego, groźnego niedźwiedzia, który zapuszczał się do wioski, niszczył pola i stanowił zagrożenie dla mieszkańców. Zwierzę to było tak potężne, że nawet najsilniejsi myśliwi nie byli w stanie go pokonać. Pewnego dnia młody kowal, syn miejscowego rzemieślnika, postanowił stawić czoła bestii. Uzbrojony jedynie we włócznie i nóż, podążył do lasu, gdzie po wielu godzinach śledzenia natrafił na leże niedźwiedzia pod ogromnym, rozłożystym dębem. Wiedząc, że bezpośrednia walka może zakończyć się tragicznie, sprytny młodzieniec postanowił zastawić pułapkę. Przygotował pod drzewem zaostrzony pal i zwabił niedźwiedzia, rzucając przed niego kawałek mięsa. Gdy rozwścieczona bestia rzuciła się w stronę przynęty, kowal zręcznie uniknął jej ciosów i zadał śmiertelny cios. Wieść o jego odwadze szybko rozeszła się po całej okolicy. Mieszkańcy uznali go za bohatera i w dowód wdzięczności umieścili symbol pokonanego niedźwiedzia pod dębem w herbie miasta. Legenda ta przetrwała wieki i do dziś jest jednym z elementów lokalnej tożsamości Kościerzyny. Niedźwiedź pod dębem symbolizuje odwagę, siłę i determinację mieszkańców, którzy przez wieki bronili swojej ziemi i tradycji. Przedstawię tu Wam eksponaty, jakie możecie natrafić w tym muzeum, ale nie będę Wam opowiadał o poszczególnych, gdyż uważam, że sami powinniście takie muzeum odwiedzić i zaczerpnąć tej wiedzy osobiście. Ja Wam tylko pokażę, co mniej więcej tam się znajduje. Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie to wyjątkowa atrakcja, będąca jedynym tego rodzaju obiektem w północnej Polsce. Zlokalizowane na terenie dawnej parowozowni, muzeum posiada bogaty zbiór zabytkowych parowozów, lokomotyw spalinowych i elektrycznych, a także wagonów pasażerskich i towarowych z różnych okresów historii kolei. Największą atrakcją ekspozycji są w pełni zachowane i odrestaurowane parowozy, w tym egzemplarze unikalne na skalę europejską. Wśród nich warto wymienić słynny parowóz PX-48, który przez wiele lat obsługiwał lokalne linie kolejowe, oraz parowóz TY2, klasyczny model używany na polskich torach w XX wieku. W muzeum można zobaczyć również historyczne dokumenty związane z rozwojem kolei w Polsce, stare bilety, oryginalne mundury kolejarzy oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Interaktywna ekspozycja pozwala zwiedzającym wejść do wnętrza niektórych lokomotyw i poczuć atmosferę podróży sprzed kilkudziesięciu lat.
Jest to miejsce, które nie tylko przyciąga pasjonatów techniki, ale również stanowi ważny element edukacji historycznej, ukazując rozwój transportu kolejowego w Polsce. Dlatego ja osobiście zapraszam Was do samodzielnego zwiedzenia tego muzeum i już wiecie, czego się możecie mniej więcej spodziewać, będąc w Kościerzynie, w tym muzeum. Nie no, ja się jaram jak na tym widzę. To jest chyba kibel. On się nazywa kibel. No tak na niego mówią. Kto tak na nie mówi? No wszyscy, co się znają na kolejnictwie. Jo. To ja powiem, że mój kamerzysta twierdzi, że ten eksponat nazywa się kibel. I potem go wszyscy mówią, ale nie jestem powiedzieć czemu. Pociąg kibel. Stacja kolejowa w Kościerzynie to jeden z kluczowych węzłów kolejowych w województwie pomorskim. Położona we wschodniej części miasta przy ulicy Dworcowej stanowi ważne połączenie komunikacyjne dla podróżujących po Kaszubach. Stacja ta nie tylko łączy różne kierunki podróży, ale również jest miejscem o bogatej historii i ciekawych atrakcjach turystycznych. W 1885 roku powstała pierwsza linia kolejowa Pszczółki Kościerzyna, obecnie rozebrana. W 1900 do 1930 budowa kolejnych połączeń do Lipusza, Chojnic, Kartuz i Bytowa. Również otwarto linię do Bąka i Bydgoszczy, a zamknięto odcinek Kościerzyna-Gołubie Kaszubskie. Podczas II wojny światowej odbudowano połączenie do Bytowa. Budynek dworca został zbudowany w stylu realizmu międzywojennego, dwupiętrowy z poczekalnią, kasą biletową, sklepem i restauracją. W pobliżu znajdują się semafory kształtowe i nastawne.
No, to jest taki typowy minecart. W czasie II wojny światowej Kościerzyna znalazła się pod niemiecką okupacją, co wiązało się z licznymi represjami wobec mieszkańców. Wielu lokalnych działaczy niepodległościowych zostało aresztowanych i rozstrzelanych, a część ludności deportowano do obozów koncentracyjnych. Miasto stało się również ważnym ośrodkiem działalności konspiracyjnej, zwłaszcza w ramach tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, która koordynowała akcje sabotażowe i wywiadowcze przeciwko okupantowi. Po zakończeniu wojny w 1945 roku rozpoczęła się odbudowa miasta, przywrócono funkcjonowanie instytucji publicznych, a w latach 50. i 60. rozbudowano infrastrukturę przemysłową, co przyczyniło się do powstania nowych miejsc pracy. Powstały liczne osiedla mieszkaniowe, a miasto zyskało na znaczeniu jako ośrodek gospodarczy regionu. Lata 70. i 80. to okres dalszego rozwoju, jednak również problemów gospodarczych związanych z kryzysem PRL-u. Mimo to Kościerzyna zachowała swoją tożsamość kulturową i nadal stanowiła ważny ośrodek kaszubskiej tradycji i języka. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku Kościerzyna dynamicznie się rozwijała, powstały nowe inwestycje w infrastrukturę turystyczną, edukacyjną i kulturalną. Współcześnie miasto jest jednym z najważniejszych centrum turystycznych i kulturalnych Kaszub, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i turystów z całej Polski i Europy. Dzisiejszy dzień w Kościerzynie dobiega końca. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i zapraszam serdecznie do następnego. Następnym najprawdopodobniej udamy się
do nielegalnego, samowolnego zamku w Łapalicach. Bądźcie z nami.